Firma Albion prezentuje. Jestem dobrą czarodziejską wróżką, która wszystkim pomaga. Znam mnóstwo czarownic, potworów i smoków z bajek, w których występowałam. Zapraszam Was do obejrzenia i wysłuchania legendy o smoku wawelskim, która opowiada o jednym z najgroźniejszych smoków, jakich znałam. Opowieść to nie wszystko. Czeka tutaj na Was wiele ciekawych zabaw. Ja będę Wam towarzyszyć na każdej stronie. Jeśli spotkacie się z problemem lub zapomnicie, co oznaczają przyciski, wystarczy, że klikniecie na mnie. Znajdziecie mnie zawsze w tym samym miejscu. O tutaj. Do zobaczenia. Posłuchajcie legendy o smoku, w której wiele wydarzeń będzie prawdziwych. Musicie przenieść się myślami tam, gdzie Wisła, która bierze początek w górach, wypływając wartkim strumieniem, jest już rzeką spokojną, szeroką i dostojną. Jesteście w Krakowie, na zbudowanym z białego wapnia wzgórzu, które zwie się Wawel. To właśnie tu dawni królowie mieli swoją siedzibę. Dostępu do niej broniła Wisła okalająca całe wzgórze. Historia miała miejsce przed wielu, wielu wiekami, gdy na zamku żył król Krak. Był to władca mądry i sprawiedliwy, dbał o swój lud. Z tego powodu chętnie przybywano do Krakowa, aby pozostać w nim na zawsze. Gród rozrastał się bardzo szybko. Ludzie w nim byli pracowici i uczciwi, dlatego też żyli dostatnio. Zajmowali się rzemiosłem, handlem, uprawą okolicznych pól i hodowlą zwierząt. Najczęściej krów i owiec. Życie w Krakowie biegłoby dalej bardzo spokojnie, gdyby nie wielkie nieszczęście, które spadło na miasto. Mianowicie do jednej z wielu jaskiń znajdujących się pod Wawelem sprowadził się smok. Był przerażający. Miał wielką paszczę, a w niej ogromne zębiska, które pokazywał, gdy ktoś zbliżał się do jaskini. Aby bardziej przestraszyć śmiałka, buchał w niego ogniem. Do tego miał 4 olbrzymie łapy, zakończone potężnymi, ostrymi pazurami. Smok codziennie musiał zjadać kilka owiec lub 2 krowy. Gdy na czas nie dostarczono mu pożywienia, był wściekły i uderzał w ziemię ogonem tak mocno, że drżały wszystkie domy, a ludzie podskakiwali. Najgorsze było to, że od czasu do czasu smok musiał zjeść jedną młodą dziewczynę, którą wybierano w drodze losowania. W Krakowie, dotąd wesołym, panowała teraz ciągła żałoba po stracie kogoś bliskiego, kochanego. Król Krak miał córkę. Była to osóbka bardzo piękna i młoda. Niejeden król, książę czy rycerz chciał się z nią ożenić. Królowi jednak nie w głowie było teraz bogate wydanie córki za mąż, zwłaszcza że i ona mogła niedługo stracić życie w paszczy okrutnej bestii. Wezwał więc na naradę najmądrzejszych z mędrców oraz najdzielniejszych z rycerzy, aby znaleźli sposób na pozbycie się smoka. Po trwającej 2 dni naradzie ustalono, że jedynie rycerze są w stanie zgładzić smoka swoimi ostrymi mieczami i toporami. Postanowiono, że ten rycerz, któremu uda się pozbawić bestię życia i uwolnić od niej miasto, w zamian otrzyma rękę ślicznej królewny i połowę królestwa. Znalazło się wielu śmiałków, ale żaden nie pokonał smoka. Wszyscy zginęli w jego paszczy, a okrutnik dalej siał przerażenie i trwogę. Nikt w mieście nie czuł się bezpieczny. Mieszkańcom Krakowa i okolic już wydawało się, że nie ma żadnego ratunku, gdy tymczasem
jeden z dworzan przybiegł do króla z dobrą wiadomością. Oto przybył człowiek, który wie, jak zabić smoka. Król kazał natychmiast wprowadzić go do sali tronowej, sam zaś usiadł na tronie i czekał cierpliwie. Zdumiał się bardzo, gdy zobaczył przed sobą biednie ubranego młodzieńca. Cóż ten chłopiec może mi poradzić, skoro mędrcy nic nie wymyślili? Pomyślał król. Miłościwy królu, nazywam się Jakub Dratewka, jestem szewcem w Krakowie, przedstawił się grzecznie. Długo zastanawiałem się nad sposobem, który pozwoliłby zgładzić smoka raz na zawsze i chyba wiem, jak to zrobić. Mów prędko, jak to uczynić, a jeśli ci się uda, w zamian ożenisz się z moją córką i otrzymasz połowę królestwa. Zabiję smoka, ale potrzebne mi będą owcze skóry i 2 worki najlepszej siarki, powiedział szewczyk Dratewka. Król kazał czym prędzej dostarczyć to, o co prosił szewczyk. Zależało mu bardzo na czasie, bo właśnie jutro wypadał dzień, w którym smok miał zjeść kolejną dziewczynę. Król był smutniejszy niż zwykle, bo tym razem miała to być królewna. Chciał bardzo, aby plan Dratewki się powiódł. Szewczyk zamknął się w jednej z komnat i najszybciej jak mógł zszywał owcze skóry grubą dratwą. Musiał to zrobić bardzo dokładnie. Pracę skończył dopiero nad ranem. Teraz najważniejsze, pomyślał szewczyk Dratewka. Muszę włożyć do owczych skór mnóstwo siarki. I nie zwlekając wziął się do roboty. W południe, gdy rycząco okrutnie smok zaczął upominać się o jedzenie, szewczyk wziął wypchaną siarką owcę i ruszył przed smoczą jamę. Gdy dotarł na miejsce, położył jedzenie na ziemi i nie czekając, aż smok wyjdzie ze swej jaskini, uciekł co sił w nogach, aby nie stać się jego kolejną ofiarą. Smok wyskoczył z pieczary i natychmiast pożarł owcę. Potem położył się w jamie, aby odpocząć. Nagle poczuł, że w jego wnętrznościach rozgorzał ogień. Mieszkańcy Krakowa usłyszeli potężny ryk i czym prędzej udali się pod zamek, by zobaczyć, co się dzieje. Jakież było ich zdumienie, gdy zobaczyli pędzącego w stronę Wisły, ziejącego ogniem smoka. Pochylił łeb nad wodą i pił, aż pękł. Taki był koniec smoka gnębiącego mieszkańców Krakowa. Wszyscy radowali się i cieszyli, a najbardziej król Krak i królewna, której dzielny szewczyk Dratewka bardzo się spodobał. Niedługo potem odbyło się huczne wesele, na które król zaprosił wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic. Goście bawili się 3 dni i 3 noce, a po zabawie żyli długo i szczęśliwie. Od tej pory nic już nie zakłócało ich spokoju. Wydarzenie. Coś, co miało miejsce, odbyło się, zdarzyło. Na przykład ważne wydarzenie to narodziny dziecka.
Powrót do czytania bajek. Powrót do Powrót do czytania
kolorowanie obrazów.
huczne wesele. Zabawa Powrót do czytania. Jak nazywała się siedziba króla w Krakowie? Smocza Jama, Wawel, Książ. Co strasznego wydarzyło się w Krakowie? Na miasto najechały obce wojska. Ktoś ukradł wszystkie zwierzęta. Pod Wawelem osiedlił się smok. Jaki był smok i czym się żywił? Był okrutny i pożerał zwierzęta. Był bardzo łagodny i pił wyłącznie. Był przyjacielski i żywił się wyłącznie roślinami. Był okrutny. Co smok zjadał codziennie na śniadanie? 3 grube kobiety, kilka owiec i 2 krowy, cały stragan owoców. Kto wpadł na pomysł, jak pozbyć się smoka? Ubogi szewczyk, król wraz z doradcami, 2 najodważniejsi rycerze, siepacz i rębacz. Jak nazywał się pomysłowy chłopiec? Jędrek pogromca smok, Bartek żeglarz, Jakub dratewka. W jaki sposób dratewka pokonał? Nadział smoka na kopię. W jaki sposób dratewka pokonał smoka? Nadział smoka na kopię. Podrzucił smokowi owcę wypchaną siarką. Poszczuł smoka swoim psem Fafikiem. Jaką nagrodę przyobiecał król za uwolnienie od potwora? Złoto, pieniądze i cenne przedmioty. Królewnę za żonę i pół królestwa. Drogocenną tarczę i najostrzejszy miecz na świecie. Co stało się ze smokiem, gdy zjadł ogromną ilość siarki? Pękł z wielkim hukiem. Został na zawsze smokiem jabłko. Spalił się we własnym smoczym ogniu. Jak zakończyła się cała historia? Smok zmienił się nie do poznania i poprosił o rękę sprzedawczynię. Król i królowa postanowili adoptować smoka i wychować go na porządnego, dobrego. Dratewka ożenił się z królewną i został królem.
Powrót do strony głównej programu. Gnębiący, powodujący czyjeś cierpienie i ból, znęcający